Take any project in open source. It starts small, then it grows, one line at a time, one commit at a time, one person at a time, one connection at a time. A community makes it bigger, makes it easier to get more people involved, makes it easier to come together to boost the most promising innovations on the horizon. Throughout the years, we took some chances and we made some big bets on big technologies. Linux, hybrid cloud, containers, edge. But no one is ever 100% sure what the next big thing is. What we do know is that the most accurate vision of the future is a collective one. Intersecting interests and good communication guide the way. With more eyes, all bugs are shallow. With more eyes, we see more of what lies ahead. But we're still only seeing one point of view from one moment in time. Looking ahead together and sharing what we see is how we will know where to go. 2020 Red Hat Forums Virtual Experience. What's next? Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnej edycji naszej konferencji Red Hat Forum. Tym razem rzecz jasna wirtualnej i chciałbym od razu też na samym początku powiedzieć, że w trakcie keynote'u oprócz mnie wystąpią jeszcze dwie osoby. Wojciech Furmankiewicz. Wojtek pełni funkcję dyrektora działu Pre-Sales odpowiedzialnego za region Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję, Adam. Witam Państwa serdecznie. I Witolda Żukowskiego, odpowiedzialnego za rozwój naszego biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale także cały kanał również w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry. Chciałbym również bardzo gorąco podziękować naszym klientom. Bez nich ta konferencja miałaby na pewno ograniczony sens, a także naszym partnerom. Wiemy, jak wszystkim Państwu trudno jest znaleźć czas w ich kalendarzach, także jestem szczególnie zobowiązany i dziękuję za Państwa obecność. Pełniąc obowiązki gospodarza, chciałbym tylko bardzo krótko powiedzieć o naszej agendzie. Agenda składa się z dwóch równoległych ścieżek tematycznych. Pierwsza z nich rozpoczyna się o godzinie 11:30 i kończy o godzinie 13:00. I druga rozpoczyna się o godzinie 13:30 i kończy się o godzinie 15:00. Gdzieś myślą przewodnią naszego spotkania jest myśl, jaki jest status open source'u w roku 2020 i co dalej z open source'em w roku 2021. I tutaj pozwolę sobie przypomnieć Państwu, części z Państwa, bo myślę, że część z Państwa widziała już ten slajd, jaka jest w ogóle formuła działania open source'u. No cóż, jak Państwo widzicie, w tej chwili w produkcji czy w fazie rozwoju jest ponad 1 milion projektów, czyli cały zakres community rozwijającego oprogramowanie, liczący około 15 milionów osób. To jest ogromna pula bardzo zaangażowanych ludzi, którzy tworzą oprogramowanie o najwyższej jakości. I chciałem o tym powiedzieć, dlatego że statystyka ma znaczenie. Największe działy oprogramowania firm software'owych to są działy liczące po kilkanaście, czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, ale trudno nawet w tak bardzo profesjonalnych organizacjach konkurować z milionami uczestników community, którzy mają znakomite pomysły, którzy budują rozwiązania do tej pory po prostu nieznane. Natomiast co warte jest podkreślenia, to wszystkie rozwijane przez nas produkty w community albo produkty rozwijane przez community to są produkty, które mają zarówno swój odpowiednik nieodpłatny, czy swoją formułę nieodpłatną, jak także w pełni komercyjne rozwiązania w formie naszych subskrypcji. I tak na przykład OpenShift, który jest oczywiście rozwiązaniem płatnym, rozwiązaniem komercyjnym z pełnym wsparciem, ma swój odpowiednik w formie rozwiązania o nazwie OKD. I wszystkie produkty, które Państwo znacie, wszystkie produkty, z których Państwo korzystacie, albo mam nadzieję będziecie korzystać, są właśnie produktami o takiej podwójnej naturze. Przechodząc dalej, chciałbym się podzielić taką refleksją wynikającą z wielu rozmów z klientami, z naszymi partnerami biznesowymi, że współczesny świat tworzenia infrastruktury, architektury informatycznej to jest świat bardzo złożony.
Na komplikacje tych rozwiązań wpływa jeszcze dodatkowo budujący się, a w zasadzie szeroko rozpowszechniony już w tej chwili trend chmury publicznej, który powoduje, że znalezienie właściwego rozwiązania czy optymalnego rozwiązania staje się skomplikowane. Więc żyjemy w świecie informatycznych puzli. I gdyby spojrzeć w taki bardzo konwencjonalny sposób na elementy, które w tym świecie występują, ja tutaj pozwoliłem sobie przyjąć taki model zupełnie prosty, czyli infrastruktury, rozwoju aplikacji, a także automatyzacji, która w tej chwili staje się zupełnie odrębnym wątkiem ze względu na komplikacje naszego świata informatycznego, to wydaje mi się, że nie będzie dla Państwa wielkim zaskoczeniem, jeżeli na kolejnym slajdzie zobaczycie Państwo te nazwy i te brandy. Rozwiązania komercyjne, które my Państwu proponujemy, one się rozpowszechniły już bardzo szeroko. Ja nie mówię tutaj wyłącznie o RHEL-u, który doskonale Państwo w większości znacie, ale mówię też o takich rozwiązaniach jak na przykład Red Hat Virtualization. To jest rozwiązanie, które w tej chwili widzimy bardzo dynamicznie znajduje uznanie w oczach naszych klientów i coraz więcej naszych klientów z Red Hat Virtualization, tej technologii wirtualizacyjnej, korzysta. No warto również wspomnieć na pewno o technologii Red Hat OpenShift, która jest uznaną i w tej chwili bardzo szeroko rozpowszechnioną technologią, która wspiera wszelkiego rodzaju działalność budowy państwa aplikacji. W szczególności w tym aspekcie mikroserwisowym i budowania rozwiązań, które można pozycjonować na rynku znacznie szybciej, elastyczniej, no i przede wszystkim z mniejszym kosztem. Na koniec Ansible. Myślę, że nie trzeba o nim dużo mówić. Ansible jest bardzo rozpowszechnionym narzędziem, instrumentem, który służy usprawnieniu działania procesów, minimalizacji ilości błędów, które powstają szczególnie przy wykonywaniu działań powtarzalnych. Gdzieś w kontekście pytania, jaki jest status open source'u w roku 2020-2021 i jaka jest nasza rola w tym, czy partycypacja w tym zagadnieniu, no myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że świat, na który patrzymy przez nasze Red Hatowe okulary, to jest świat, który stoi przed nami szeroko otworem. Idąc odrobinę dalej, wydaje mi się, że po pierwsze, w tego rodzaju wystąpieniu nie może zabraknąć aspektu chmury. Ta akurat ikona pokazuje chmurę hybrydową, dlatego że jesteśmy przekonani, że w scenariuszach rozwojowych dzisiejszych albo rozważań, albo już działań, które obserwujemy, jest to model, który upowszechni się najbardziej szeroko. Ale warto tutaj zwrócić uwagę na jeden interesujący, mam nadzieję, dla Państwa aspekt. Otóż w ubiegłym roku wspólnie z firmą Qualtrics wykonaliśmy badanie i zadaliśmy pytanie, które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Państwa strategię chmury. Jak Państwo widzicie, największa część respondentów odpowiedziała, że jest to strategia Hybrid Cloud. Ale ten obrazek, on nie jest jednoznaczny. Jak Państwo widzicie, 13% klientów powiedziało strategia Multi-Cloud, która najprawdopodobniej wpisuje się gdzieś w strategię Hybrid Cloud. Jednocześnie 13% respondentów odpowiedziało, że chcą standaryzować się tylko na jednej chmurze publicznej, podczas gdy 10% klientów odpowiedziało, że jest to strategia, którą opisują jako Public Cloud First. Z kolei 3% w ogóle nie prowadzi w tej chwili rozważań w zakresie budowy chmury. To jest bardzo skomplikowany obrazek. Tak jak wcześniej pokazywałem, ten element układanki, która stanowi współczesny dylemat szefów działów IT, ale również deweloperów, również osób odpowiedzialnych za utrzymanie istniejących baz danych itd. Wydaje nam się, że portfolio, którym dysponuje Red Hat i zagadnienia, które jesteśmy w stanie adresować, to są zagadnienia, które dają Państwu dużą swobodę działania. To są rozwiązania, które powodują, że można bardzo szeroko i w sposób bardzo elastyczny podejść w szczególności do fazy prototypowania, ponieważ ona pozwoli Państwu ustalić kierunek w zasadzie w dowolną stronę. I również istotne jest to, tak jak wspominałem wcześniej o naszych nieodpłatnych wersjach oprogramowania, że nie należy i nie trzeba, nie ma takiej konieczności, aby już na samym wstępie prowadzenia projektu deklarować się w jakąkolwiek stronę. Red Hat daje swobodę. Nasze portfolio powoduje, że możemy działać w sposób
że mogą Państwo, działać w sposób dużo bardziej elastyczny niż w oparciu o standardowe rodzaje oprogramowania, o standardowe modele architektury informatycznej. Myślę, że to jest dobry moment też, żeby poprosić o rozwinięcie tego zagadnienia Wojtka Fortmankiewicza. Jak wspominałem już wcześniej i tak jak Wojtek się przedstawiał, Wojtek jest odpowiedzialny za nasze działania technologiczne na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, czy w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, także na moment bardzo Państwu dziękuję. Zobaczymy się jeszcze za chwilę. I Wojtek, zapraszam Cię do Twojej części prezentacji. Dziękuję, Adam, za wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. No ja spróbuję przybliżyć rzeczywiście ten aspekt technologiczny. Ja się opiekuję się grupą architektów technicznych w naszym regionie. To jest niesamowita przyjemność, niezwykła wiedza ekspercka i to, co dzisiaj powiem, to jest tak troszkę w pigułce, ale zapraszam Państwa na poszczególne prezentacje, gdzie to będzie rozłożone na czynniki pierwsze. To będzie z pewnością bardzo interesujące, także serdecznie zapraszam. Więc to, o czym rozmawiamy z klientami, to są takie główne 3 obszary, które obserwujemy. Pierwsza rzecz to jest chmura hybrydowa, tak? Powszechna dostępność różnych rozwiązań, czy też usług chmurowych na rynku powoduje, że klienci chcą z tego korzystać, tak? Oni chcą mieć rozwiązania wspierane, chcą mieć elastyczność, możliwość migracji między tymi platformami. No i tutaj w tym obszarze mamy do tego dedykowane rozwiązania. Drugi obszar bardzo ważny to jest budowanie aplikacji, czyli po pierwsze aplikacje muszą być budowane w sposób nowoczesny, tak żeby były skalowalne, żeby były odporne na wszelkiego rodzaju awarie, tak, rozproszone po różnych właśnie infrastrukturach. Poza tym te aplikacje muszą być budowane w sposób szybki, tak, czyli generalnie czas to pieniądz dzisiaj, więc wprowadzanie nowych zmian czy nowych wersji powinno trwać szybko, z jakichś miesięcy do minut, tak? Więc tutaj również mamy te rozwiązania w ofercie. I trzecia rzecz, automatyzacja, więc złożoność dzisiejszych środowisk, jak mówimy o multicloudzie i infrastrukturach rozproszonych, złożoność powoduje, że potrzebujemy silnych narzędzi do utrzymywania spójności w konfiguracji, do automatyzacji różnych zadań i do poprawnego zarządzania. I tutaj widzą Państwo na tym slajdzie nasz stos technologiczny, który właśnie adresuje te 3 obszary zaznaczone w różnych kolorach. Więc zaczynając od aplikacji. Red Hat OpenShift Platform to jest nasz jakby flagowy produkt, to jest platforma konteneryzacyjna, którą wymyśliliśmy na własne potrzeby, ponieważ my tak naprawdę jesteśmy w 100% firmą deweloperską, która rozwija oprogramowanie, to jest nasze główne zadanie, więc jesteśmy jakby własną referencją, tak? I nasi deweloperzy w pewnym momencie, to był 2012 rok, wpadli na pomysł, że konteneryzacja to jest właśnie przyszłość. Potrzebujemy budować rozwiązania w sposób lekki, szybki, tak? I automatyczny. Więc wymyśliliśmy OpenShifta i później, to było jeszcze dużo wcześniej, zanim Kubernetes wszedł na rynek. Jak się pojawił Kubernetes, wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że to jest ten kierunek, tak? I teraz mamy najbardziej powszechną na rynku rozpoznawalną dystrybucję Kubernetesa w Enterprise, tak? Czyli OpenShift to jest, Kubernetes jest jakby jego jądrem, a jest masa dodatkowych elementów, które są niezbędne do utrzymywania takiej poprawnej platformy kontenerowej. Oprócz OpenShifta oferujemy również cały zakres elementów, z których budujemy te aplikacje, czyli nasze portfolio middleware'owe. I to, tak jak Państwo widzą w środkowej części, co jest integracja, runtimesy, process automation, czyli automatyzacja procesów biznesowych i usługi związane z danymi. Oprócz tych elementów mamy jeszcze zestaw narzędzi, które ułatwiają deweloperom życie, na przykład CodeReady, to jest coś takiego, co pozwala deweloperowi pracować nie wiem, z kafejki i używać przeglądarki. Dane są zabezpieczone, a on się skupia tylko na realizacji swojego zadania, czyli developmencie kodu. I tutaj mamy 3 podejścia, jeśli chodzi o konteneryzację środowisk, bo to jest ogólny trend, tak? Wszyscy się konteneryzują. Pierwszy to jest lift and shift, czyli takie najprostsze podejście, kiedy bierzemy całą aplikację monolityczną, wrzucamy ją w kontener, mówimy proszę bardzo, teraz jesteśmy w stanie tym zarządzać z OpenShifta, tak? Najprostsza, może najmniej elegancka forma konteneryzacji.
Druga możliwość to jest modernizacja istniejącej aplikacji, czyli częściowa dekompozycja elementów tej aplikacji i umieszczenie ich w jakichś już infrastrukturach mikroserwisowych z pozostawieniem części legacy tej monolitycznej również w kontenerach, tak? To jest migracja, tak? Bardziej czasochłonna i tak dalej. No i trzecia metoda to jest budowanie od podstaw już z pełnym DevOpsem, tak? I wszystkimi narzędziami aplikacji mikrousługowej, skalowalnej, elastycznej w nowym modelu. Więc to jest nasze podejście. I teraz OpenShift jest tak naprawdę staje się już centralnym punktem zarządzania tych skonteneryzowanych czy też wirtualnych aplikacji, ponieważ ostatnio ogłosiliśmy funkcjonalność, która pozwala uruchamiać maszyny wirtualne w kontenerach. Tak? Technologia KVM znakomicie się do tego nadaje. To jest proces, który konteneryzujemy i maszyna wirtualna, ta, która z jakichś powodów klient nie chce lub nie może jej przemigrować do kontenerów, pozostaje w maszynie wirtualnej, natomiast zarządzany to jest spójnie z jednego interfejsu OpenShifta. Tak? No i tutaj, jeśli chodzi o multi-cloud, OpenShift, my współpracujemy z wieloma dostawcami chmurowymi po to, żeby Państwo, chcąc używać OpenShifta, nie musieli go instalować za każdym razem ręcznie, tylko OpenShift przychodzi do nas jako usługa, tak, od tych dostawców, więc tutaj wkładamy masę energii i poszczególni dostawcy chmurowi współpracują z nami, żeby rozwinąć tego typu usługi, żeby OpenShift był dostępny w ich portfolio. Do tego Państwo mogą też używać OpenShifta on-prem, tak, czyli w swoim data center, czyli to powoduje, że architektura jest rzeczywiście hybrydowa. No i to zostało zauważone, ta nasza wizja została zauważona i tutaj widzimy przykład. Forrester Wave pokazuje nas w ścisłym kąciku liderów, jeśli chodzi o zarządzanie multi-cloud, obciążenia kontenerowe. Kolejna rzecz to jest infrastruktura. No, wiadomo, że to musi na czymś pracować, tak? Więc my mamy zestaw elementów infrastruktury, które realizują tą funkcję i najbardziej podstawowym, takim istotnym filarem, jeśli chodzi o infrastrukturę, jest system operacyjny nasz Linux, tak? Red Hat Enterprise Linux. Otóż nie da się rozdzielić tych warstw tak naprawdę. Możemy powiedzieć, że zainstalujemy sobie Kubernetesa, postawimy na jakimkolwiek Linuxie, ale tak naprawdę to wszystko jest realizowane w samym jądrze Linuxa. Tak? Tam się dzieją separacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Jeśli chodzi o wydajność, skalowalność, to się wszystko dzieje w Linuxie. I my mamy dekady doświadczeń w dostarczaniu Linuxa do rynku komercyjnego. No i oprócz samego Linuxa jest jeszcze szereg elementów, które tą infrastrukturę pozwalają nam zbudować, czyli na przykład Red Hat Virtualization. To jest platforma wirtualna, taka klasyczna, podobna do innych dostępnych na rynku, która pozwala nam budować klastry wysoko dostępne, gdzie uruchamiamy maszyny wirtualne. To mogą być węzły OpenShifta na przykład, albo po prostu obciążenia, które dotychczas używamy w takiej czy innej platformie wirtualnej. Kolejna rzecz to jest OpenStack. To jest już taka odmiana chmurowa, takiej platformy wirtualizacyjnej do budowania chmury prywatnej. Tak? Ona się bardzo dobrze sprawdza w telco i to jest szczerze mówiąc najbardziej powszechna dystrybucja OpenStacka na rynku w tej chwili. Idąc dalej, tak? Co napędza nowoczesne systemy wirtualne dzisiaj? Tak naprawdę właśnie idąc tym tropem wirtualizacji, taka technologia, która się sprzedaje się bez sprzedawania, tak? Ona się sama reklamuje, ponieważ jest mocna, jest wydajna, jest lekka i jest godna zaufania, tak? No i tutaj mówię o KVM-ie. KVM pojawił się w portfolio Red Hata w 2008 roku po przejęciu firmy Qumranet. Zaadoptował się w jądrze Linuxa, no i my go promujemy, my go adoptujemy we wszystkich naszych produktach, gdzie to jest wymagane, czyli zaczynając od lewej strony w Linuxie, w jądrze Linuxa możemy używać budowanego KVM-a i używać Virtualization Managera do takich uruchamiania prostych maszyn standalone. Idąc dalej, Red Hat Virtualization, tak jak mówiłem wcześniej, platforma już dojrzała, która pozwala nam na budowanie klastrów, wszelkiego rodzaju migracje, wysokodostępność i masę innych funkcjonalności. OpenStack po prawej stronie też jest w naszej wersji, używa KVM-a wyłącznie, bo to jest najlepszy naszym zdaniem sposób. I po środku OpenShift Virtualization, czyli ta funkcjonalność, którą żeśmy ogłosili niedawno, też używa KVM-a i tak naprawdę
tego samego zestawu komponentów, który już jest wygrzany, sprawdzony i dobrze działający. Tylko uspójnia sposób zarządzania, łącznie z kontenerami używamy maszyn wirtualnych, to co już powiedziałem przed chwilą, tak? No i nie wspominając, żeby nie zapomnieć o chmurach publicznych, które powszechnie używają KVM-a jako silnika wirtualizacyjnego, na przykład Amazon, tak? Więc to jest sprawdzona technologia, w którą warto inwestować, tak? Na marginesie mówiąc, przejście na KVM-a, przejście na Red Hat Virtualization pozwala klientom uwolnić po prostu środki, bo to jest technologia tańsza w stosunku do zamkniętych, dostępnych na rynku innych dostawców. Więc tutaj, jeśli mówimy o innowacji, potrzebujemy środków na innowacje, to jest bardzo dobra metoda, żeby jednocześnie zmodernizować, a również uwolnić pewne środki i zainwestować w nowsze technologie. No i część automatyzacyjna, czyli może idąc od góry Ansible Automation. To jest najbardziej powszechny, najszybciej rozwijający się silnik automatyzacji w tej chwili na rynku. Tak? To absolutnie ilość modułów, konektorów jest ogromna. To są tysiące różnych technologii, które możemy zintegrować i używać przy pomocy Ansible'a. Więc to jest jedna rzecz. Kolejna sprawa, multi-cluster management, tak? Czyli jeżeli chcemy używać OpenShifta czy też klastrów kubernetesowych w większej ilości, potrzebujemy narzędzia, które będzie tym zarządzać. Tak? No i tutaj mamy w ofercie takie narzędzie, które nam pozwala rzeczywiście działać w poprzek naszych infrastruktury i zarządzać wieloma klastrami z jednego miejsca. Red Hat Insights. Od lat budujemy bazę wiedzy dzięki Państwu. Wszystkie rozwiązane problemy trafiają do bazy wiedzy jako solutions, tak? Albo są artykuły, które opisują znane przypadki. I Red Hat Insights jest taką translacją tej bazy wiedzy na reguły, tak? Reguły, które automatycznie skanują Państwa systemy i produkują rekomendacje. Jest taki kolorowy dashboard, w którym możemy zobaczyć, co w naszych systemach jest nie tak, jakie są rekomendacje, jak możemy proaktywnie uniknąć znanych problemów. Tak? Już nie mówiąc o patchach, czy też jakichś takich poprawkach, to nawet zmiany konfiguracyjne, są też elementy dotyczące innego oprogramowania, nie tylko Red Hatowego, także to jest naprawdę duży zestaw też takiej wiedzy skumulowanej w sposób automatyczny, dostarczanej proaktywnie, żeby Państwa środowiska utrzymywać na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i stabilności i wydajności. I jeszcze czwarty jest element skalowalność. W tym dashboardzie są takie cztery obszary. Więc to jest element automatyzacji infrastruktury, tak? No i co, jako podsumowanie w tym momencie, co my oferujemy klientom? Oferujemy technologia, która jest w 100% otwarta, tak? Każda linia kodu jest otwarta. Jest to stabilna, dojrzała technologia, jednocześnie bardzo innowacyjna dzięki modelowi open source. Tak? Więc tutaj jest pierwsza rzecz technologia. Druga sprawa bezpieczeństwo. Jak powiedziałem, to jest tak naprawdę najważniejszy element moim zdaniem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, ponieważ jeśli coś nie jest bezpieczne, to nie ma o czym mówić w ogóle. Tak? Klienci się na to nie zdecydują. Więc mamy lata doświadczeń w dostarczaniu technologii open source, bezpiecznej, sprawdzonej, wygrzanej, stabilnej, coś, na czym można rzeczywiście polegać. No i trzecia rzecz to wiedza. Mamy masę ekspertów, dzielimy się tą wiedzą, mamy też organizację usługową, gdzie oferujemy usługi wdrożeniowe, usługi migracyjne i tutaj zachęcamy Państwa do korzystania z naszego doświadczenia, tak? Więc to tyle chyba ode mnie. Mi się wydaje, że spróbowałem to w pigułce opisać. I mam przyjemność teraz przekazać głos Witkowi Żukowskiemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Wojtku. Ja nazywam się Witek Żukowski. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej odpowiadam zarówno za naszych klientów, jak też i partnerów. W mojej krótkiej wypowiedzi chciałbym zwrócić uwagę Państwa na elementy, które być może nie zostały w sposób właściwy jeszcze uwypuklone przez moich kolegów, a mianowicie po co my to wszystko robimy. Oczywiście robimy to dla naszych klientów i partnerów, dlatego że oczywiście jesteśmy firmą jako Red Hat, firmą komercyjną, zarabiamy pieniądze, chcemy też, żeby nasi klienci używając naszych technologii też zarabiali pieniądze, żeby nasi partnerzy zarabiali te pieniądze i rzeczywiście tak jest. Też chciałbym, żebyśmy nie zapominali o tym aspekcie.
koledzy wspominali o tym w swoich prezentacjach na temat wyzwań biznesowych, jakie mają nasi klienci. Pytanie jest takie, skąd my możemy wiedzieć albo być pewni, że to są rzeczywiście wyzwania naszych klientów, co jest źródłem tej wiedzy. I tutaj muszę nieskromnie przyznać, że my jako Red Hat jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji, jeżeli chodzi o możliwość poznania potrzeb klientów. Dlaczego? Dlatego, że tak jak już Adam wspominał, my jesteśmy częścią tej szerokiej rzeszy community open source'owego, gdzie w tymże gronie zarówno mamy naszych oczywiście klientów, naszych partnerów, mamy dostawców i odgrywamy tam, nieskromnie powiem, istotną rolę, ale to my mamy tą szansę, żeby jak najwcześniej poznać te wasze potrzeby, które macie i dlatego mówiąc o tym, że większość tych potrzeb koncentruje się wokół chmury hybrydowej, wokół rozwoju aplikacji, wokół automatyzacji i zarządzania, to my to wiemy od Was i w szczegółach, jak należy to rozumieć, czy w jakim kierunku te procesy będą podążały, co jest tak naprawdę istotne i potrzebne, my to wiemy od Was, pracując razem, co jest bardzo istotne, bo to nie są tylko założenia teoretyczne, że chcielibyśmy dokądś dojść, ale też wiemy, czy sprawdzamy w boju, co jest do osiągnięcia tu i teraz, jak również w przyszłości. Czyli to już jest jeden element odróżniający, bo chciałbym też z Państwem omówić kwestię związaną, co nas wyróżnia, no bo jest wiele firm oczywiście na rynku, które być może mają bardzo podobną wizję mówiącą o tym, jakie to są potrzeby. Nie zawsze myślę, że są w stanie sprostać tym potrzebom, bo no, są one już postawione przed, że tak się wyrażę, faktem dokonanym. Więc tak, my nasze rozwiązania, to już zostało powiedziane, budujemy, one bazują na Linuxie. To jest bardzo ważne, istotne, wyróżniające i to na naszym Enterprise Linuxie. Oczywiście cały czas jesteśmy częścią integralną open source'u, czyli zarówno bierzemy od open source'u, jak też bardzo dużo tam inwestujemy. To, o czym nie było jeszcze do tej pory mowy, to jest kwestia ekosystemu partnerskiego. Dlaczego on jest ważny, to za chwilę będę o tym mówił. Oczywiście koledzy mówili o bezpieczeństwie. No bezpieczeństwo jest sprawą oczywistą. To, o czym koledzy nie mówili, drugą rzeczą, o której koledzy nie mówili, to jest nasza kultura. No, to jest bardzo ważne, bo to jest coś, co jest pewnym spoiwem tych wszystkich naszych działań, bo nasza kultura zarówno wpływa na sposób tworzenia naszego oprogramowania. To już było wspomniane, to słynne merytokrację, czyli wygrywa najlepsza idea. To jest bardzo istotne i to wpływa na tworzenie produktów. To wpływa również na relacje z naszymi partnerami. Czyli my, współpracując z naszymi partnerami, no, przykładamy bardzo dużą atencję i uwagę, żeby nie tworzyć rozwiązań, które w jakikolwiek sposób byłyby zamknięte. Żeby powodować, że cały czas nasi partnerzy również muszą myśleć o tym, jaką wartość dodaną chcą dostarczać do naszych klientów. I ta kultura, która jest rzeczą unikalną, z mojego punktu widzenia jest czymś, co nas naprawdę wyróżnia na tym rynku. Chciałbym Państwu opowiedzieć taką historię z życia wziętą, tak zwaną. Zapytałem naszego klienta, dlaczego kupuje nasze rozwiązania. Co jest powodem, że nie dość, że kupuje regularnie, to rozszerza portfolio tych naszych rozwiązań, bo też wiem, że jest konsumentem rozwiązań klasycznych, takich klasycznych, nie open source'owych. I klient odpowiedział mi wprost, używając trochę
kolokwialnego języka mówi, tak, oczywiście kupuję również rozwiązania klasyczne, licencyjne i płaczę i płacę. To znaczy płacę, bo ktoś podjął wcześniej taką decyzję, bo jest to jakiś tam standard korporacyjny naszej macierzystej organizacji poza granicami kraju, bo to i tamto, bo mamy akurat przecertyfikowanych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku Red Hata jest inaczej. Płacę, bo chcę. Płacę, bo widzę wartość w waszych rozwiązaniach. No. Takiej laurki myślę, że taką laurkę myślę, że każdy by chciał otrzymać od klienta. I takie ostatnie zdanie do naszych partnerów, zachęcających, zwłaszcza tych, którzy jeszcze może nie do końca weszli w nasze rozwiązania, w naszą społeczność, że oprócz tego, że będą częścią tego nieprawdopodobnego ruchu, tych nieprawdopodobnych technologicznych wyzwań i bycia w tej awangardzie technologicznej, to oprócz tego jestem przekonany, że pracując z nami za jakiś czas klienci mi powiedzą: płacę, bo chcę, bo widzę tam waszą wartość. Dziękuję bardzo i oddaję głos Adamowi. Witek, bardzo dziękuję za Twoje wystąpienie. I proszę Państwa, zmierzając już do końca, wydaje mi się, że jeżeli miałbym podsumować to, co usłyszeliście Państwo ode mnie, od Wojtka czy od Witka, to chyba najistotniejszym walorem tego, co Red Hat może Państwu zaproponować, najistotniejszym walorem naszego portfolio, naszych usług jest możliwość wolnego, świadomego, nieskrępowanego wyboru. Portfolio, którym dysponujemy, ono daje Państwu szerokie możliwości prototypowania, możliwości poszukiwania właściwych ścieżek i kierunku rozwoju Państwa architektury i na koniec dnia podjęcia decyzji, które z tych wyborów są wyborami na tyle istotnymi, że należy je skomercjalizować, a które z nich mogą pozostać gdzieś w tym obszarze Scrumu, gdzieś w obszarze budowania idei. I taka właśnie możliwość, wydaje mi się, jest kwintesencją współpracy z nami, kwintesencją budowy relacji. A zatem na sam koniec raz jeszcze chciałbym Państwu podziękować za obecność, za czas, który Państwo znaleźliście, aby z nami dzisiaj spędzić i życzyć tego, abyśmy mieli szansę w przyszłości tworzyć nowy świat realizowany w oparciu o technologię open source. Bardzo dziękuję i do widzenia, do zobaczenia.